Tulipany to rośliny z rodziny liliowatych. Są to jedne z najpopularniejszych kwiatów cebulowych uprawianych na całym świecie. Istnieje około 120 gatunków. Gatunki te w dużej mierze były ze sobą krzyżowane do tego stopnia, że często już nikt nie ogarnia, który od którego pochodzi. Powstało minimum 15 000 odmian uprawnych. Nie trudno się domyślić, że kwiaty tulipanów występują w niemożliwych do zliczenia kolorach i odcieniach. Mają także dużo kształtów. W związku z tym chaosem odmian postanowiono te wszystkie mieszańce, mutacje nazwać po prostu jako tulipan ogrodowy, ale żeby to uściślić, ogrodnicy podzielili tulipany na 15 grup. Oczywiście dzikie tulipany też są w uprawie, ale rzadziej w naturze tulipany rosną w Europie Południowej, Afryce Północnej i dużej mierze w Azji. Każdy gatunek i odmiany mogą się różnić między sobą wieloma cechami, takimi jak na przykład odporność czy wielkość cebul, ale generalnie rośliny te są niezbyt wymagające. Można je zakwalifikować nawet do grupy zasadź i zapomnij. U mnie tulipany rosną latami i pozostają w glebie. Zawsze co roku wychodzą, nie są podlewane, rzadko nawożone i tak zawsze pięknie kwitną. Rosną na przeciętnych czy nawet słabych glebach, ale generalnie preferują żyzną glebę próchniczą o pH 6,5-7,5. Przed sadzeniem zawsze warto użyźnić glebę kompostem, wtedy już nie musimy tych tulipanów nawozić. W czasie upału i dużych susz należy je podlać. Są to rośliny zazwyczaj odporne na mróz, choroby i szkodniki, ale takowe mogą się jak najbardziej pojawić, zależy to od odmiany, gatunku. Cebulę warto zaprawiać zaprawą do cebul. Tulipany można też sadzić w specjalistycznych plastikowych koszykach do sadzenia cebul, aby je ochronić przed zjedzeniem, przed np. nornicę. Należy także wyrzucać schorowane cebule, które widać, że są porażone przez chorobę albo nagryzione przez szkodniki, albo że coś tam siedzi, takie podpadające, i nie wyrzucamy ich do kompostu, tylko gdzieś za działkę. Można stosować oczywiście opryski grzybobójcze, ale trzeba je stosować wielokrotnie, nie polecam. Cebulę sadzimy od 15 września do 15 października. Małe zazwyczaj na 6-10 cm głębokości, duże głębiej 11-15. Ziemia może być przykryta gałązkami świerkowymi, ale przy dzisiejszych zimach jest to niekonieczne. Można je także nawozić po posadzeniu lub przed kwitnieniem, ale mówiłem, jak daliście kompost, to nie trzeba żadnego nawożenia. Tak jak inne rośliny cebulowe, kiedy zasychają im liście, już usychają, możemy je oczywiście wykopać i najlepiej wykopywać je właśnie co roku, ponieważ im dłużej zostają w ziemi, tym większe ryzyko, że zostaną porażone przez jakieś choroby lub szkodniki. Przechowujemy je w chłodnym, wentylowanym, wiecznym pomieszczeniu i co jakiś czas możemy je kontrolować, czy czasami jakaś cebula nie pleśnieje, bo wiadomo, że jak jakaś jedna spleśnieje, to drugie i następne mogą zachorować od niej. Przy okazji oczywiście tego wykopywania można także pobrać nowe rośliny, czyli cebule przybyszowe, jeśli oczywiście dadzą się odczepić, jeśli nie, to nie pobieramy ich na siłę. Możemy je także uprawiać, rozmnożyć z nasion, ale tylko gatunki botaniczne powtarzają cechy, a odmiany szlachetne raczej już nie powtórzą. Dodatkowe informacje, tak jak dużo innych kwiatów, te źle rosną także na glinie, na ziemiach ciężkich, podmokłych i bardzo kwaśnych. Przekwitnięte kwiaty należy usuwać, wtedy roślina skupi się na cebuli i na tworzeniu kwiatów w przyszłym roku. Cebule niewykopane będą się zagłębiać i będzie się zwiększać ryzyko porażenia przez choroby i szkodniki, więc najlepiej wykopywać co roku. Tulipany dobrze rosną na trawnikach, oprócz tego rosną zazwyczaj na rabatach, a niskie odmiany można sadzić na skalniakach. Pozostawione tulipany w ziemi nie należy podlewać, ponieważ zwiększamy wtedy ryzyko chorób. Dzięki za uwagę.